Zwolniono mnie z tego wojska. Po upływie 3 miesięcy przyjechałem do Warszawy i to była taka historia. Ja jechałem niesłychanie stęskniony za Gajką. Strasznie długo ich nie widziałem znowu. I oczywiście wiedziałem, że idę w dziki młyn tej całej korowskiej działalności. Tak myślałem, że trzeba by sobie wymyślić pomysł, jak to działać, tak żebyśmy mogli razem z Gajką działać i robić kor. Ale w tym momencie tego pomysłu nie miałem. Pomysł biura informacyjnego, ośrodka informacyjnego, którym wszedłem do historii, można powiedzieć, Polski, zrodził się przypadkowo. Po prostu Radio Wolna Europa, którą miała dla nas niesłychane znaczenie przecież, bo komunikat miały mały zasięg, tyle ile go tam przepisano, a tu trzeba było, żeby wiedziała Polska. Więc żeśmy... No a z tym radiu szedł pierwszy komunikat wciąż. Deklaracja założycielska, pierwszy komunikat i teraz trochę o represjach i parę takich tam informacji o tym, ile zebrano pieniędzy. Bo to ludzie... To komitet jeszcze był potrzebny bardzo po to, żeby zbierać pieniądze, bo ta metoda zbierania pieniędzy po znajomych, która świetnie dotąd zdawała egzamin, teraz kiedy skala potrzeb zrobiła się taka duża, no niesłychanie okazała się po prostu za krótka. No. Zaczynało brakować pieniędzy. Trzeba było to ogłosić, rzucić hasło. I rzeczywiście rzucenie hasła dało olbrzymią rzekę pieniędzy. Olbrzymią rzekę pieniędzy. I jak na te nasze potrzeby oczywiście. No i wtedy mówię, nie ma innego. Aha, ktoś mi powiedział, że jest taki automat przy Placu Zbawiciela, z którego można zadzwonić na zachód za 1 złotówkę. Tu nie chodziło o 1 złotówkę, tylko o to, żeby tajnie to uczynić. No to poszliśmy w trójkę, pamiętam, Gajka i ja, i Antek Libera. Poszliśmy do tej bramy, dzwoniliśmy, ktoś przechodził, ja przerywałem, dzwoniłem do Elika Smolara. I no, przechodził ktoś, wychodził. Myśmy przerywali, chodzili obok do kawiarni, wracali. Ja cały czas myślałem o jednym, że oni mnie tu złapią i posadzą mnie za nadużycie iluś tam 100 złotych za... I to mnie strasznie piekło. Będę miał zwykły i kryminalny proces. Nagle sobie myślę, schromole. Jedziemy. Pojechaliśmy do domu do mnie i ja z domu zadzwoniłem do Elika, które się okazało, że tamto z tego automatu się w ogóle nie nagrało. I przedyktowałem mu wszystkie ostatnie komunikaty i wszystko z domu. No, jak tak, to już zaraz następnie zacząłem zapraszać dziennikarzy i równocześnie rozdano wszystkim współpracownikom KOR-u, a była ich rzesza i byli oni wszyscy bardzo ukryci. Ci ludzie, którzy jeździli do mnie i do Ursusa, byli tak.